Czy widzicie tu jakiś problem w tym modelu? Jakbyście chcieli wydrukować taką figurkę, to prawdopodobnie od razu zwrócicie uwagę na te skrzydła. Tak, one muszą być wydrukowane w powietrzu, co jest oczywiście niemożliwe, więc używamy wsparć. Wsparcia są świetne, ale w druku 3D staramy się ich nie stosować, bo one potrafią zepsuć jakość naszego wydruku. No i dodatkowo marnujemy za dużo filamentu. Na szczęście nasze slicery, czyli programy do przygotowywania naszych wydruków, mają wbudowane automatyczne generowanie podpór, co jest świetne. Ale czasami okazuje się, że lepiej chyba zrobić to ręcznie. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak to zrobić. Weźmy sobie w prusy slicera i zobaczymy też to w Bamboo Studio oraz Creality. Więc mamy tutaj tego aniołka. I jeżeli chcemy wygenerować automatyczne podpory, zrobimy sobie na przykład podpory tylko na stole. I tnąc ten model, zobaczymy, że mamy na przykład tylko w momencie, tylko w miejscach, gdzie faktycznie te podpory są potrzebne i tutaj mamy podpory takie standardowe kratka, nieorganiczne. I tutaj nie byłoby żadnego problemu, gdyby nie fakt, że zauważcie, te podpory są bardzo cienkie. One są tutaj malutkie i w momencie, kiedy dochodzimy już do modelu właściwego, jest on drukowany i zobaczcie, że dopiero na tak wysokiej warstwie, na 69 mm, ten model będzie się łączył. A wiecie, co się dzieje, kiedy mamy wysoki, cienki obiekt i zaczyna się poruszać? Po prostu może się strącić, może odpaść od stołu roboczego i to jest problem. Dlatego, jeżeli byśmy chcieli wygenerować innego typu podpory, wejdziemy sobie na materiał podporowy i zmienimy na organiczne. I zobaczymy, jak to wyjdzie na organicznych. Prawdopodobnie bardzo podobnie. Organicznych mamy dużo więcej, bo już widzicie, że slicer chce nam dołożyć troszeczkę więcej podpór pod ręce, twarz i włosy. I tutaj te podpory są totalnie niekonieczne. Zauważcie, że kiedy wyłączymy podpory, potniemy model i możemy wybrać rodzaj ekstruzji w naszej liście. Zaraz zobaczycie. Tutaj mamy rodzaj ekstruzji i za każdym razem, kiedy mamy obrys zwisu, to będziemy widzieli niebieskie linie. W różnych slicerach może to być różny kolor, ale zazwyczaj jest ten sam. I schodząc niżej, widzimy, jak te warstwy będą teraz generowane, to znaczy drukowane. Po kolei zobaczcie sobie, o, i tutaj mamy już pierwszy zwis i on nie jest taki tragiczny, on po prostu trzyma się kolejnej warstwy. On jest delikatnie coraz szerzej, coraz szerzej, coraz szerzej i to nie jest żaden problem. To spokojnie wydrukujemy bez wsparć, bez podpory, więc możemy spokojnie nie rysować tutaj żadnej podpory. Natomiast cały czas będzie problem z tymi skrzydełkami, ponieważ one mają bardzo mały punkt podparcia i one będą bardzo wysoko. Więc co możemy w takiej sytuacji zrobić? Wchodząc z powrotem do przygotowywania naszego modelu, możemy sobie wybrać coś takiego jak malowanie podpór. Tutaj akurat skrót klawiszowy L. I możemy automatycznie zaznaczyć sobie, gdzie chcemy malować te podpory i nasz model zostanie jakby podparty wszędzie tam, gdzie jest ta niebieska poświata. Ale tego też nie chcemy, więc to usuwamy. I tak lewym przyciskiem generujemy miejsce na podpory, a prawym przyciskiem usuwamy je, czyli czerwony to jest usuwanie, niebieski to jest dodawanie, więc jakby tam nie będzie podpór. Ok. Możemy też usunąć całe zaznaczenie i je zacząć od nowa. I teraz mój taki ciekawy trik to jest tak, rozmiar pędzla. Na początek, tam gdzie są najważniejsze podpory, czyli tutaj muszą być podpory. Nie trafiłem. Tutaj muszą być podpory pod tymi kawałkami. Ja sobie jeszcze troszeczkę tutaj do góry pojadę, żeby po prostu było tego trochę więcej. I dalej, zmieniając sobie rozmiar pędzla na trochę mniejszy, taki żeby był cienki, możemy sobie podciągnąć taką prostą linię aż do łączenia się tych warstw, tych jakby dwóch elementów, tych wysokich, cienkich oraz tego głównego elementu, który bardzo dobrze się trzyma do naszego stołu roboczego. Kiedy potniemy teraz model, musimy tylko wybrać tylko dla wymuszania podpory i potniemy model, zobaczymy, że wygenerowało nam się coś takiego. I teraz zauważcie, że przy organicznych podporach ten dół będzie dużo szerszy i jeszcze jak wybierzemy sobie dwa obrysy na te organiczne podpory, to będzie dosyć mocne. To będzie mocno się trzymało i tutaj już mamy pierwsze podpory od
pierwszych warstw tych cienkich modeli. I to będzie trzymało się dobrze. Zresztą dokładnie tak to było wydrukowane i widzicie, wydrukowało się to naprawdę nieźle. Idziemy dalej. Jak widzimy, dalej jest generowana podpora wokół tych skrzydeł, co sprawia, że nie będzie to się tak mocno poruszało, kiedy drukarka będzie drukować nowe warstwy. I w momencie, kiedy się już łączymy z tym naszym głównym modelem, to problem zaczyna znikać, bo mamy tutaj przecież wielką powierzchnię styku ze stołem roboczym, co sprawia, że już nie będziemy musieli się niczym martwić. Więc na tej zasadzie możemy uniknąć nadmiernej ekstruzji podpór, czy tam filamentu. I dodatkowo jesteśmy pewni, że ten system, ta ekstruzja po prostu będzie działać, że te elementy się wydrukują i będzie ok. W Bamboo Studio akurat mamy tutaj takiego wilka i zobaczcie sobie, kiedy sobie zrobimy podgląd, tutaj już mamy wygenerowane automatyczne podpory, no i to też nie wygląda jakoś świetnie, więc wyłączymy sobie podpory i wygenerujemy jeszcze raz kod. I teraz możemy sobie przejrzeć, jak będą wyglądały te ekstruzje. No i teraz od góry widzimy proste rzeczy, czyli te wszystkie niebieskie linie są dosyć istotne, natomiast te wszystkie długie, gdzie one się tam trzymają, one nie są naszym problemem. To jest nasz problem, na przykład tutaj. Tu zaczyna się to drukowanie kompletnie w powietrzu, tak samo jak troszeczkę niżej. Tutaj to futro, które on ma na pysku, więc tutaj tak samo. To wszystko jest generowane w powietrzu. No i sama morda i tutaj te wafle. Więc to jest wszystko bardzo ważne. Spójrzcie. To może być problem. To może się nie wydrukować w ten sposób. Zresztą możemy zrobić symulację dyszy i wtedy będziemy widzieli, jak ta dysza pracuje. I ona robi, zobaczcie sobie, takie kółeczko w powietrzu bez żadnej podpory. Tutaj się jeszcze trzyma tego poprzedniego wewnętrznej warstwy się to trzyma, więc tutaj nie będzie problemu. Natomiast no, wszystkie takie wiszące bez niczego będą problemem. Zobaczmy sobie jeszcze niżej brodę. Broda to samo, ona jest drukowana, widzicie, w powietrzu. Także tutaj na 100% będziemy potrzebowali podpory. Dalej tutaj mamy takie małe elementy boczne. Tutaj też jest problem z drukowaniem w powietrzu. Tutaj nawet nie. Tutaj jest wewnętrzny obrys, potem zewnętrzny obrys. Tutaj to powinno się trzymać. Przy dobrym chłodzeniu, niskiej temperaturze nie powinno być z tym problemu. Tutaj może być problem, bo tak wyjeżdżamy, niczego się nie trzymając. No, chyba że nasza drukarka ma naprawdę dobre chłodzenie i sobie z tym poradzi. Jeszcze spójrzmy sobie tutaj na samym dole, jak to wygląda. Tutaj parę takich obiektów problematycznych. Tutaj już po kolei sobie pojedziemy. Tak, tutaj ogon w powietrzu. No a tutaj ten brzuszek jest, bym powiedział, w porządku. Ok, przechodząc do przygotowywania naszego modelu, możemy teraz zacząć malować, czyli musimy sobie mniej więcej zapamiętać, gdzie to było potrzebne i możemy wybrać malowanie podpór. Rozmiar pióra, jaki mamy rozmiar pióra? Rozmiar pióra jest ok. Dobra, to zaczniemy może tutaj od tego ogona, bo tutaj był problem. Musimy troszeczkę manipulować tym obrazem, tym modelem, żeby wiedzieć, gdzie to ma być. Tutaj troszeczkę brakowało. Tutaj z tej strony chyba tak samo. Ok. Prawdopodobnie tu, bo to jest tak dosyć mocno. I warto jest też sobie czasami albo tak, dobrać model, który nie będzie potrzebował tych podpór, albo po prostu troszeczkę, bo nie ukrywajmy, ten model wygląda jakby był wygenerowany przez AI i po prostu AI nie będzie generowało modeli takich, żeby nie potrzebowały po prostu podpór, ale na szczęście w programach do modelowania, takim jak Blender, dajmy na to, możemy zmienić troszeczkę geometrię takiego modelu, powodując, że nie będziemy musieli mieć podpór do takich wydruków. I tutaj pamiętam, że tak, na pewno wafle potrzebowały podpór i tutaj ta broda. I generalnie, jeżeli potrzebujecie, to też możecie troszeczkę jakby więcej podpór dać w miejscach, w których jest dużo takich, jakby tu powiedzieć, płaskich warstw, bo wtedy one będą lepiej wyglądały i jest mniejsza szansa, że one po prostu obwisną, więc to też jest dosyć istotne. Myślę, że tutaj zobaczmy. Spróbujemy to wydrukować.
w sensie wygenerować i weźmiemy sobie podpory. To oczywiście na obiekcie też jest podpora, drzewo cienkie. OK, to powinno zadziałać. To musimy prawdopodobnie zmienić ustawienia podpór tak, żeby były generowane tylko tam, gdzie chcemy, czyli zrobimy drzewo ręcznie. I wtedy zobaczymy tylko tam, gdzie namalowaliśmy. O, i nigdzie więcej. Czyli teoretycznie, jak widzicie, tutaj nie ma podpór, tu nie ma podpór, tutaj pod tą mordą nie ma podpór, tutaj nie ma podpór. I ja myślę, że ten wilk by się wydrukował całkiem nieźle w tym przypadku. Więc niestety go nie wydrukowałem, ale na tej zasadzie tak to wygląda. I teraz wejdźmy jeszcze w Creality, żebyśmy widzieli po prostu, jak to może wyglądać. OK, w Creality akurat tutaj mam taki bardziej techniczny przedmiot, więc tutaj będzie troszeczkę łatwiej, bo kiedy wybierzemy sobie podpory, włączymy normalne auto, może zróbmy sobie drzewo automatyczne i zobaczmy, co nam slicer przygotuje. Pamiętajcie, żeby sobie zobaczyć line type, czyli rodzaj ekstruzji, żeby było widać dokładnie, o co chodzi. Jak widzicie, slicer chce dać podpory dosłownie wszędzie. Więc dobrze by było zaznaczyć sobie support critical regions only, albo po prostu tylko dla krytycznych miejsc. Można było tak powiedzieć. I jak widzicie, dalej są podpory tam, gdzie są mosty, co jest troszeczkę dziwne moim zdaniem. Nie powinno być pod mostami podpór. Więc zrobimy tak. Wejdziemy w Prepare i tutaj też mamy malowanie podpór, więc możemy sobie wybrać, gdzie chcemy malować. I ja na pewno chcę malować w tym miejscu, bo tutaj na 100% się to nie uda. Więc ja sobie troszeczkę większy tutaj pędzel wezmę. Przemalujemy to. I ja myślę, że tyle wystarczy, bo reszta to są mosty. Plus na pewno w tym miejscu musimy to wydrukować z podporami. Tutaj mogą być prawdopodobnie mosty, ale jeszcze tutaj bym dał. Bo tutaj ciekawe, że to nie jest zaznaczone. A nie, dobra, to jest pod dobrym kątem. Z góry tego nie widziałem. To ma być 45 stopni. I jeszcze tutaj na pewno bym dał podpory dookoła, no bo to jednak jest taka płaska powierzchnia i ona będzie wymagała tych podpór. Natomiast wszystko, co jest w środku, uważam, że powinny to być mosty i nie powinniśmy tam dawać podpór. Więc sobie to zamalujemy. Zazwyczaj w slicerach jest taka opcja, że możemy zaznaczyć nie twórz podpór pod mostami i wtedy to powinno się wygenerować dokładnie tak, jak my malujemy, ale dla 100% pewności możemy to zrobić ręcznie. I uwierzcie mi, że jak mamy jakiś duży model, to wtedy warto jest poświęcić te parę minut, żeby po prostu to wymalować, zrobić i wtedy będziemy mieli jakby lepszy efekt tego druku. Dobra, tniemy, zobaczmy, co wyszło. To są organiczne. Aha, mam jeszcze auto zaznaczone, a miało być manuale, więc zrobimy tree manual. Znowu zawsze o tym zapominam. OK. I mamy nasz wydruk razem z naszymi podporami, które były dla nas najważniejsze. No i zobaczcie, w momencie, kiedy drukujemy, jedziemy sobie do góry, tutaj musimy mieć podpory, no bo byśmy drukowali w powietrzu taki obrys, więc to by nie miało sensu. Natomiast kiedy idziemy coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, to tutaj zaraz pojawią się mosty, a mosty jak najbardziej wszystkie nasze współczesne drukarki robią bez problemu. Aha, dobra, tutaj jest problem z tym kółeczkiem. To kółeczko będzie drukowane zanim będą te mosty, więc musimy jeszcze pod to kółeczko dać podpory. Dobrze sobie to jest sprawdzić 2 razy, a cała reszta wygląda całkiem nie najgorzej, bo tutaj wypełnienie też będzie, widzicie, zrobione mostami. Więc możemy wrócić jeszcze do przygotowania naszego modelu i przypomnieć sobie, żeby tą dziurkę zaznaczyć jako podpora. Nie tak. O, tutaj. I to powinno moim zdaniem kompletnie wystarczyć. No i spójrzmy sobie teraz. No i mamy tutaj ładne drzewko, które nam podeprze tutaj
to okienko i teraz zobaczmy, jak to będzie drukowane. Tak, najpierw robi się kółeczko i potem dopiero następuje wypełnienie mostem. Ok, dobrze. No i jak widzicie, mamy to opanowane. Mam nadzieję, że wyciągniecie coś z tego filmu, że przyda Wam się ta wiedza i oczywiście malowanie podpór nie jest takie straszne, jak wygląda, dlatego warto jest to stosować w Waszym slicerze, w Waszym programie do przygotowywania druku. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe uwagi, czy też jakieś porady, napiszcie je w sekcji komentarzy, będzie mi bardzo miło. Nie zapomnijcie ocenić filmu, no i oczywiście wpadajcie na kolejny. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.